rok wyborczy jest pod tym względem bardzo niebezpieczny dla gospodarki, bo oni są w stanie zrobić dowolną głupotę. Nie ma powrotu do starych cen, będzie tylko drożej. Inflacja będzie od tego tylko rosła i stopy procentowe nie spadną. Jeżeli walki się toczą nad Dnieprem, to nie toczą się nad Wisłą i to jest słuszny kierunek. Na ulicach nie ma samochodów, ludzie nie jedzą mięsa i nabiału, tylko jakąś kukurydzę i ryż. Robaków chyba jeszcze nie jedzą. Nie konsumują, nie mają nowych ubrań i nie latają na wakacje. Dokładnie to, co ci ludzie nam proponują. Ja głęboko wierzę, że orać trzeba pole, a nie rolników. Oni chcą zaorać nam rolników. Dziennik Gazeta Prawna nie jest gazetą dla szurów, tak? Pojawia się UFO, tak? I że Armia Stanów Zjednoczonych, przynajmniej takie są informacje, jak naprawdę jest. Zobacz, jaką komunę oni nam tu szykują. Gościem dzisiejszego odcinka jest dr Sławomir Mencen, doradca podatkowy, przedsiębiorca, polityk i ekonomista, założyciel kancelarii podatkowej Kancelaria Mencen, twórca piw kraftowych Browar Mencen i prezes partii Nowa Nadzieja. Szukasz sposobu, by umiejętnie pomnażać swój majątek i sam nie wiesz, jak to zrobić? A może w obliczu rosnących cen i wysokich rat kredytu nie potrafisz zapanować nad własnym budżetem? Chcesz to zmienić? Odbierz bezpłatną konsultację w projekcie Finansowo Zależni. Z naszej pomocy skorzystało już ponad 3000 osób. Dołącz do ich grona, wypełnij formularz i pokonaj swoją pułapkę bierności. Cześć, Grzegorz z tej strony, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest ponownie dr Sławomir Mencen. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj chciałem nagrać taki odcinek, mogę powiedzieć sprawy bieżące. Sprawy bieżące, czyli te ostatnie kwestie, które się pojawiły. Wiadomo, że w momencie, kiedy będziemy wypuszczać ten film, już będą kolejne, ale zapytam o kilka z nich, które już się pojawiły i które wiemy. Pierwsza kwestia, inflacja za styczeń 17,2, taki wyniki. Niektórym osobom już się to trochę myli. Czy idziemy w górę, czy idziemy w dół. Jak rozumieć tę inflację, te ceny lecą w sklepach. No, generalnie widzimy, jakie są ceny. Niektóre ceny stanęły, ale pojawiły się inflacja, na przykład masło pojawiło się mniejsze, mleko pojawiło się mniejsze. Więc jak ty jako doradca podatkowy widzisz to, po prostu też kupujesz, też jesteś w tym rynku i czy idziemy... No, rok wyborczy przed nami, więc ten socjal będzie jeszcze bardziej rozdmuchany, więc czy ta inflacja 20% przebije w tym roku? Nie wiem, czy przebije 20%. W lutym raczej jeszcze będzie wysoka. Mamy potem nadzieję, że potem trochę spadnie. Tylko jest bardzo ważna rzecz, bo ludzie to mylą. Inflacja to jest wzrost cen, tak? Jak inflacja spada, to ceny nie spadają, one rosną wolniej. To jest jak z prędkością samochodu. Jeżeli nasza prędkość samochodu spadnie z 20 do 10 km na godzinę, to dalej jedziemy i to dalej w tym samym kierunku, tylko że wolniej. W związku z czym, gdyby teraz inflacja za rok miała być 10%, to nie znaczy, że nagle masło staniało, tylko że jest droższe jeszcze o 10%, a nie jest tańsze. Więc nie ma powrotu do starych cen, będzie tylko drożej. I całe pytanie, o ile drożej będzie, czy dużo drożej, czy tylko troszeczkę drożej. A co będzie, to nikt nie wie. Zależy to od mnóstwa czynników, od wysokości stóp procentowych, od tego, co się będzie działo z surowcami, od tego, co ze stopami procentowymi zrobi Europejski Bank Centralny albo Fed, albo czy wojna będzie dalej trwała, czy może nie. Nie wiemy, co będzie w przyszłości. Jedyne, co jest pewne, no to, że będzie drożej. A o ile drożej, to ja naprawdę nie wiem. To sami się przekonamy, myślę, w kolejnych miesiącach. Zahaczyłeś temat wojny, do tego zaraz, myślę, możemy wrócić, bo jesteśmy praktycznie w przededniu rocznicy wojny. Jak to się zaczynało, to myślę, że wielu z nas życzyło sobie, żeby to się skończyło jak najszybciej i trudno uwierzyć, ale 12 miesięcy już praktycznie za nami. Ale zapytam jeszcze o coś innego. Temat, myślę, jeszcze bardziej interesujący Polaków, no bo wielu z nich nie ma dalej gdzie mieszkać. Rozmawiałem z moim kolegą, który pracuje w dużym banku, pomarańczowym banku i powiedział, że 85% akcja kredytowa na grudzień spadła. Na koniec roku robili taki raport, czyli rozumiejąc to 8,5 Polaka, który przychodzi po kredyt, do tego nie dostaje, bo zdolności nie ma, więc słyszałem o jakichś planach. Wiemy, że to na razie nie jest ogłoszone, ale podobno w czerwcu, w lipcu ma pojawić się jakiś program, który ma ułatwiać wzięcie kredytu hipotecznego i ma być tam stałe oprocentowanie na poziomie 2%, żeby jednak można było sobie to mieszkanie kupić w kredycie. No i rozmawiałem sobie z ekspertami, którzy na tym rynku zjedli zęby, działają 20 lat. I wszyscy mówią tak, teraz nie kupować, czekać do tego czerwca, czekać do tego lipca. Wiem, że tych przepisów nie ma, więc o nie nie będę pytał, bo na razie może nam się tylko wydawać, co to będzie. Ale ty też mówiłeś, że inwestowałeś gdzieś na rynku nieruchomościowym, tak? Dobrze pamiętam? I czy uważasz, że powinniśmy poczekać do tego czerwca, czy w ogóle nie inwestować w nieruchomości w takich niepewnych czasach? To znaczy, co innego inwestowanie w nieruchomości, a co innego kupienie sobie mieszkania. Mieszkania bytowego gdzieś dla siebie, tak. Mieszkać trzeba. Tak. I teraz ja nie jestem wielkim zwolennikiem takich programów, ponieważ one nie będą powszechne.
To znaczy część ludzi dostanie ten tani kredyt, a część nie. No pewnie będą jakieś wymogi, będzie, nie wiem, 500 000 rodzin dostanie, a reszta... O, to bardzo optymistyczne, że aż tyle. Że aż tyle, okej. Myślę, że będzie ich znacznie mniej. I teraz do czego dojdzie? Będzie pewna grupa osób, która będzie szczęśliwa, bo dostała ten program, kupi sobie w ogóle mieszkanie, ceny na rynku nieruchomości albo się zatrzymają, albo dzięki temu wzrosną i cała reszta, którzy nie mieli tyle szczęścia, to będą jeszcze w gorszej sytuacji niż przed wprowadzeniem tego programu. Więc on jest po prostu niesprawiedliwy. Utrudni życie wielu osobom, a części tylko ułatwi. Nie powinno się robić takich rzeczy. Zasady powinny być równe dla wszystkich. Nie znam szczegółów tego programu, nie wiem kiedy i w jakiej formie wejdzie, więc nie będę go oceniał, ale co do zasady jestem przeciwny takim rozwiązaniom. Zresztą czemu te kredyty są takie drogie? No bo stopy procentowe są drogie. A czemu stopy procentowe są takie wysokie? No bo po to, żeby ludzie nie brali właśnie kredytów, żeby zwalczyć inflację. Jeżeli ludzie dalej będą brali kredyty, bo dostaną jakiś preferencyjny kredyt, no to inflacja będzie od tego tylko rosła i stopy procentowe nie spadną dzięki temu, tylko również dalej będą rosły. Więc to jest leczenie objawowe. Nasza gospodarka ma gorączkę, więc rząd tam kładzie jakieś kompresy albo daje jakiś ibuprom, żeby zbić trochę gorączkę, ale organizm dalej jest chory. Trzeba wyleczyć gospodarkę, dzięki temu inflacja spadnie i wszystkich będzie stać na to mieszkanie. A czy słyszysz, są jakieś zapowiedzi podbicia tych programów socjalnych, no bo o tym sławetnym 500 plus już chyba od 2 lat się mówi, czy od roku na pewno, że to już jest mało, no bo przecież wszystko jest tak drogie. Ja rozumiem oczywiście mechanizm, ale część naszych widzów, którzy pobierają 500 plus, no podjęło tą informację, że tak jest wszystko drogie, no to 500 plus to jest za mało, więc powinni to podnieść. I nie rozumiem, że to przecież podbije inflację ponownie. Tak. Te wszystkie programy socjalne czy zasiłki są oczywiście jedną z przyczyn, dla której mamy wyższą inflację. Zresztą inflacja w Polsce to jeszcze zaczęła rosnąć przed wirusem, bo jej przyczyny właśnie były inne. Nasza gospodarka zaczęła chorować, to się odbija inflacją. Mówi się, że to ma być podniesione. Mam nadzieję, że nie. Rzeczywiście wartość realna tych 500 zł jest znacznie niższa niż w roku 2016 przez inflację, ale podnoszenie 500 plus to nie jest żadnym rozwiązaniem. Trzeba zdławić przede wszystkim inflację. Mamy rok kampanii wyborczej i politycy będą chcieli wygrać tą kampanię. To nie jest tylko tak, że ja chcę mieć jak najwięcej głosów. Oni również chcą mieć jak najwięcej głosów. No i nie trafią do ludzi, którzy chcą płacić niższe podatki, którzy chcą sami się utrzymywać, bo oni robią wszystko przeciwko nim. Trafią do ludzi, którzy właśnie wolą żyć z zasiłków chociażby. No to jak pozyskać ich głosy, dając więcej zasiłków. Rok wyborczy jest pod tym względem bardzo niebezpieczny dla gospodarki, bo oni są w stanie zrobić dowolną głupotę, która będzie nas kosztować bardzo dużo pieniędzy, tylko po to, żeby zyskać trochę więcej głosów. Więc ja się bardzo boję ich propozycji. Uważam, że będą nieodpowiedzialne, będą groźne, będą kosztowne i będzie potem trudno się z nich wymiksować. A co dokładnie wymyślą, to ja nie wiem i nawet nie chciałbym myśleć nad tym, żeby przypadkiem komuś czegoś głupiego nie zasugerować. Okej, no to nie podpowiadajmy. Miejmy nadzieję, że tych złych decyzji będzie jak najmniej, chociaż wiemy, że będą, no bo zawsze tak przed wyborami jest. Wróćmy do tej niestety wojny i tego roku. Jak ty byś ocenił ogólnie, bo wiadomo, że tych decyzji jest bardzo dużo, decyzji z zewnątrz, które my wykonujemy, ale decyzji też polskich. Część osób jest za tym, żeby przekazywać broń, część nie. Ja mówię bardzo ogólnie. Pytam ciebie po prostu jako Sławka Mentzena, bo przez rok już można było sobie wyrobić zdanie. Sytuacja jest obecnie taka, jaka jest, czyli trochę jakby oczekujemy na jakąś drugą naprawdę dużą akcję Rosjan, która chyba się zaczęła w ostatnich dniach. Wielu Polaków się boi, mówiąc wprost, tego, co się dzieje naprawdę blisko nas. Rakiety spadają na Lwów, czyli miasto małe Kraków, gdzie wielu Polaków było na jedzeniu czy na piwku i to nie jest gdzieś tam daleko, więc pytanie do ciebie, czy ta polityka nasza jest dobra dla Polaków, po prostu zwykłych Polaków, którzy chcą się czuć bezpiecznie, mieszkać, pracować i nie uciekać? Kierunek polskiej polityki nie jest zły. Mam duże zastrzeżenia do niektórych szczegółów, niektórych jej fragmentów, natomiast kierunek jest dobry. A ten kierunek jest jednoznaczny. Chcemy, żeby Ukraina wygrała z Rosją. Nie chcemy mieć bardzo długiej granicy z Rosją, nie chcemy być kolejni. Jeżeli ta wojna ma się gdzieś toczyć, niech się toczy na Ukrainie, a nie w Polsce. Widzimy straszne obrazki z Ukrainy, widzimy mordowanych ludzi, widzimy bombardowane miasta, widzimy niszczoną infrastrukturę i naprawdę nie chcemy tego tutaj. Nie chcemy, żeby bomby spadały na polskie miasta, żeby wszystko, na co pracowaliśmy ostatnie 3
30 lat poszło teraz z dymem. Ukraina już teraz jest zdewastowana, zniszczona. Ja nie wiem, jak to państwo będzie działać po zakończeniu wojny, niezależnie od tego, kto ją wygra. To jest po prostu olbrzymi dramat i nie chcemy tego u nas. I najprostszą metodą, żeby nie było tego u nas, jest to, żeby Ukraina wygrała z Rosją, w związku z czym należy ją oczywiście wspierać. To jest w naszym interesie. Jeżeli walki się toczą nad Dnieprem, to nie toczą się nad Wisłą i to jest słuszny kierunek. Teraz pytanie, jak wspierać? Bardzo dobrze, że cały świat wysyła broń na Ukrainę i wysyła przez Polskę, no bo inaczej się nie da, to ląduje w Rzeszowie, potem jest przesyłane tam pociągami. Taką mamy komunikację, taka jest geografia, inaczej się nie da. Problem tylko w tym, czy my swojej broni za dużo nie wysyłamy. Zwróć uwagę, że ostatnio chyba premier Finlandii powiedziała, że ona niestety nie może oddać swoich czołgów Ukrainie, bo jej się mogą przydać te czołgi, jeżeli Rosjanie zaatakują Finów. No i niestety my jesteśmy w podobnej sytuacji co Finowie. Bardzo dobrze, że czołgi dają Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi, Włosi, nie wiem, Holendrzy, Amerykanie. No oni są trochę dalej od linii frontu, a my jesteśmy kolejni w tej kolejce. Jeżeli gdzieś będzie potem wojna, to będzie ona u nas, a nie w Niemczech, nie we Francji, nie we Włoszech. W związku z czym to oni w pierwszej kolejności powinni oddawać sprzęt i pomagać Ukrainie. Nasza rola jest taka w tym momencie, że przyjmujemy uchodźców. Oni w Polsce bez problemu mieszkają, radzą sobie, otrzymują nawet dużą pomoc. Do tego organizujemy tu całą logistykę, infrastrukturę. Ta cała broń idzie przez nasze terytorium. My tym samym ryzykujemy. Rosjanie nie myślą o nas teraz dobrze. Rosjanie uważają, że to dzięki nam Ukraina się broni, że gdyby nie było Polski, to Ukraina już by dawno padła, tak? Więc narażamy się na wściekłość, na odwet Rosjan. To jest bardzo duży wkład w tą wojnę. Finansowo pomagamy Ukrainie, ale jeszcze swoje czołgi mamy wszystkie oddać. To czym będziemy się bronić, jak linia frontu się do nas przysunie? Skąd weźmiemy wtedy nowe czołgi? Liczymy na to, że da nam ktoś, kto teraz nie chce dać tych czołgów Ukrainie, więc musimy myśleć przede wszystkim o Polsce. To polska niepodległość, polskie granice są dla nas priorytetem i tak w ramach realizacji tego priorytetu teraz opłaca wspierać się Ukrainę. Ale musimy zapamiętać, że najważniejsze to jest bronić naszych granic i musimy mieć do tego armię. Okej, no to jest dłuższy temat, więc nie będziemy dzisiaj, myślę, rozpoczynać tematu armii, budowy i tych wszystkich pomysłów kupowania sprzętu z różnych krajów, różnego typu, więc tutaj myślę kolejny kiedyś film. Chciałbym zapytać o ten raport C40, tak to chyba się dokładnie nazywa, czyli takie szalone pomysły, trochę z Orwella, trochę z Czarnego Lustra. Pojawiło się to... Trochę z Korei Północnej. Trochę z Korei Północnej właśnie. Tutaj znowu wrócę do tego porównania twojego, gdzie porównałeś Polskę 2050 z Koreą Północną, czyli kraj, gdzie w zasadzie nie wiadomo co jest, no bo mało kto tam może wjechać, a jeśli wiedzie, to może nie wyjechać, jeśli będzie chciał pokazać... No mamy obrazki, na ulicach nie ma samochodów, ludzie nie jedzą mięsa i nabiału, tylko jakąś kukurydzę i ryż, robaków chyba jeszcze nie jedzą, nie konsumują, nie mają nowych ubrań i nie latają na wakacje. Dokładnie to, co ci ludzie nam proponują. Czy to jest jakaś utopia, czy jest duża szansa, żeby część z tych rzeczy się spełniło? No bo przecież teorie spiskowe, kilka lat temu wszyscy teoretycy spiskowi byli wyśmiewani, byli na marginesie mediów, a dzisiaj okazuje się, że teoria spiskowa ma To nie jest teoria spiskowa. Ten raport powstał w organizacji zrzeszającej największe miasto na świecie. Tak, to wiem. To są poważni ludzie. Tylko mówię o czymś, że o tym mówiono kilka miesięcy temu, pół roku temu jako teoria okazało, spiskowa. że to nie jest teoria spiskowa. Poważni ludzie, burmistrzowie największych miast na świecie mówią, że tak być powinno do 2030 roku. To jest ich recepta na jakieś obecne problemy. Potem wychodzi pani Sylwia Spurek, mówi tak, oczywiście, że 100% przymusowa weganizacja i to jest ten kierunek, w którym chcemy zmierzać. No wystarczy łączyć kropki. Po co oni likwidują miejsca parkingowe, zwężają ulice, czemu zakazują samochodów spalinowych, czemu zakazują wjazdu do centrów miast samochodom? No bo właśnie nie chcą, żeby ludzie mieli samochody. Tak to idzie dokładnie w tym kierunku. Mamy nie mieć nic i mamy być szczęśliwi. Mamy jeść mąkę ze świerszcza, nie z polskiego zboża, bo polskie pola należy zalać i zrobić z nich jakieś bagno. To jest kolejna polityka Unii Europejskiej. Przymusowe zalewanie polskich pól. Chcą zepsuć, zniszczyć, zaorać całe rolnictwo. Ja głęboko wierzę, że orać trzeba pole, a nie rolników. Oni chcą zaorać nam rolników. Dojdzie do sytuacji, w której nawet gdybyśmy chcieli kupić sobie mięso czy normalną mąkę, to nie będzie gdzie tego kupić, bo nikt tego nie będzie wytwarzał, bo w Europie rolnictwo
rolnictwa już więcej nie będzie. To jest absolutny dramat, jakiś system totalitarny, bo tego dobrowolnie się nie da przecież wprowadzić. Jak dobrowolnie wprowadzić, żeby ludzie sobie kupili 3 sztuki ubrań raz na rok? No tego się nie da zrobić dobrowolnie, to musi być robione pod przymusem. Zobacz, ja nie pamiętam tych czasów, ale moi rodzice pamiętają. Stan wojenny, w ogóle PRL. No wtedy też mieliśmy kartki, w sensie oni mieli. Mogli mieć pieniądze i tak nie można było nic kupić za te pieniądze, bo trzeba było mieć kartkę, żeby kupić sobie mięso. Ale w najczarniejszym momencie PRL-u, w stanie wojennym, ten limit mięsa to był 3,5 kg na osobę miesięcznie. Tutaj proponują nam w celu tym nie najbardziej ambitnym 16 kg rocznie, 1,3 kg miesięcznie. Prawie 3 razy gorzej niż w stanie wojennym. Zobacz, jaką komunę oni nam tu szykują. I jeszcze to nie jest tak jak za Stalina, że przypadkiem im ten głód wyszedł i przypadkiem nic nie ma. Oni to planują, oni się cieszą, mówią, że tak właśnie być powinno, żeby nie było co jeść i żeby nie było ubrań, w których można chodzić. No, to jest jakaś komuna nowoczesna, tak? Komuna 2.0, która nie jest teorią spiskową, bo już się pojawia i normalnie na... Dziennik Gazeta Prawna nie jest gazetą dla szurów, tak? Dokładnie. To nie, tam nie ma teorii spiskowych. Dziennik Gazeta Prawna opisał, co oni nam szykują. To jest bardzo poważna sprawa. Okej, to ostatnie pytanie w kontekście też takich, może nie teorii spiskowych, ale wiadomości science fiction. Amerykanie odpalają telewizor i widzą tam w wiadomościach, że pojawia się UFO, tak? I że Armia Stanów Zjednoczonych, przynajmniej takie są informacje, jak naprawdę jest. Ja chciałem ciebie zapytać jako taką ciekawostkę, no bo moglibyśmy rozmawiać, myślę, jeszcze miesiąc temu, 2 miesiące temu, że no co ty, Grzegorz, o czym ty mówisz? A tu się okazuje, że oni, piloci mają komendę, że trzeba strzelić i strzelają do czego właśnie? Jak ty to oceniasz? Najpierw odpowiem pół żartem, a potem odpowiem poważnie. Na serio? Pół żartem, ale dalej trochę poważnie. Jak mnie w którymś wywiadzie ostatnio ktoś zapytał, czego się spodziewam w tym roku, to powiedziałem, że absolutnie wszystkiego, nawet tego, że Godzilla wyjdzie z Bałtyku i nas zaatakuje. Po tych czasach wirusa, tej inflacji, wojny, no tyle rzeczy się tu wydarzyło, tyle tych czarnych łabędzi, że jestem gotowy na wszystko. Przyjeżdżają obcy, okej, ja czekałem na was, tak? No i przylecieli obcy, a zupełnie poważnie, no to nie wierzę w to, żeby to byli kosmici, ale gdyby byli, to by mnie nie zaskoczyli. Na wszystko już Jesteś jestem gotowy, gotowy. tak. Nic mnie nie zaskoczy w obecnych czasach. Ten zakazy mięsa też mnie nie zaskakują, czy zakazy podróżowania ubrań. Ja jestem na wszystko już odporniony. Natomiast jestem prawie że pewien, że to są to jakieś te chińskie balony szpiegowcze, czy czy jakieś inne. I to o to tak naprawdę chodzi, a nie żadni kosmici. No przecież gdyby przyleciała do nas jakaś, tak jak sceny, jak jest ten film sprzed 20 kilku lat. Dzień Niepodległości, tak? Żeby przylecieli jak z Dnia Niepodległości i zaczęli tutaj latać po naszym niebie, no to raz, że byłoby tego trochę więcej. Dwa, że skoro mają taką technikę, że lecąc z innego układu słonecznego, to raczej nie daliby się zestrzelić jakiemuś F-16, więc absolutnie nie kupuję wersji, że to są kosmici. To jest bardzo zabawna wersja. Od razu mnóstwo przeróbek się robiło w Twitterze. Na Twitterze zaczęły chodzić memy. Patrzcie, jak wygląda teraz Nowy Jork, czy tak dalej. Przy współczesnej grafice to wszystko można ludziom pokazać, więc sprawa jest oczywiście zabawna, natomiast jestem prawie że pewien, że strzelają do Chińczyków. Pojawiły się te balony szpiegowskie, o których powiedziałeś najprawdopodobniej. One się pojawiły w wielu innych krajach, więc to jest ciekawe, bo te informacje pojawiają się i z Argentyny, i gdzieś tutaj z Europy, z Chorwacji bodajże, więc generalnie dzieje się. Chciałem zapytać o te czarne łabędzie, ale powiedziałeś, że jesteś przygotowany. Ten czarny łabędź jako figurka jest za twoją głową na komodzie, więc coś mi się to przypomniało. Także co, myślę, że to było ostatnie pytanie i jesteśmy chyba na wszystko gotowi. Po prostu po tych 3 latach zawirowań i zmian, można powiedzieć, że co kilka miesięcy jesteśmy tak przejechani tym światem nowym, że chyba jesteśmy gotowi wszystko przyjąć, co ten rok nowy przyniesie. Tak jest. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.